Witamy wszystkich ponownie na kanale Velo Creation. Dzisiaj gorący temat, czyli temat roweru Factor One i ogólnie rzecz biorąc marki Factor. Chcielibyśmy troszeczkę szerzej o tym porozmawiać. Z nami Dominik Kułaga, przedstawiciel firmy ProBikes, czyli oficjalnego dystrybutora marki Factor. Ja tak troszeczkę na wstępie powiem, że miałem okazję być na prezentacji firmy Factor w Polsce, gdzie już kilka miesięcy temu mieliśmy okazję zobaczyć prototyp właśnie tego roweru, czyli Factor One. Jeszcze on był w princie 3D, to nie był rower, na którym można było jeździć. No ale już wszystkich wtedy bardzo zadziwił i zaskoczył swoim wyglądem. Do tego jakby dotrzemy sobie za chwilę. Jak chciałbym zacząć trochę tak genezy i porozmawiać o tym, bo ja dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych informacji, jakby zaczynając od samego twórcy właśnie brandu Factor, czyli Roba Gitelisa, który kiedyś tam w przeszłości był zawodnikiem, później był człowiekiem, który tworzył pierwsze rowery karbonowe dla innych brandów, aż w końcu zdecydował się założyć markę Factor. Dominik, powiesz nam coś więcej na ten temat? Jasne, w ogóle dzięki za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy mniej więcej jakieś 2 tygodnie po premierze One'a, więc jest to świeży materiał. Jeszcze na pewno zobaczycie go gdzieś, ale nagrywamy to w grudniu, tuż po premierze. I faktycznie mieliśmy okazję się spotkać i miałeś okazję zobaczyć jedną z pierwszych wersji tego roweru i faktycznie to był tylko wydruk print 3D. I tytułem wstępu to tyle. Maniek, przepraszam Cię najmocniej, powtórz mi to pytanie. Chciałem porozmawiać trochę o Robie Gitelisie, troszeczkę tej Jasne. historii, bo myślę, że to jest taki fakt, który na pewno powoduje, że ta marka jest autentyczna, bo jednak ten człowiek po pierwsze ścigał się, miał dobre wyczucie roweru i po pierwsze był rzeczywiście osobą, która jako jedna z pierwszych w historii w ogóle sfokusowała się na produkcji właśnie rowerów z włókna karbonowego. Tak, tak. Rob Gitelis jest Amerykaninem, pochodzącym z Miami. Jest to były kolarz, który zaczynał w młodych latach. Kolarz, który, jak sam o sobie mówi, nie święcił sukcesów jakichś wielkich. To nie jest wielokrotny zwycięzca etapów na Vuelcie. Ale jest to osoba, która ma obecnie już bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak się produkuje w karbonie. Rob Gitelis zaczął tą swoją przygodę taką w produkcji karbonu, zresztą na Tajwanie w ogóle od początku. Zaczął w 1996 roku. Więc mówimy to są też takie czasy, kiedy w ogóle zaczęto myśleć o tym, żeby produkować rowery w karbonie i szczerze mówiąc na początku nikt nie myślał o tym, żeby cały rower produkować w karbonie. Na początku to były elementy, to były mostki, to były... Bufy aluminiowe, rurki Tak, karbonowe. tak, parę rzeczy się tam zmieniało, parę rzeczy jakby dochodziło. Natomiast taki pierwszy, większy chyba element, który trafił do roweru, to był przedni widelec. Natomiast Rob Gitelis to jest też taka, wracając jakby do samej tej postaci i do jego doświadczenia. Rob Gitelis jest też osobą, która produkowała dla wielu znanych brandów. I jedna z pierwszych takich dużych firm, która mu zaufała, jeśli chodzi o produkt, o to, co może karbon dać w rowerach, to było m.in. Pinarelli, Tinelli. Jest parę dużych brandów do 2019 roku. Cervelo, wszystkie rowery Santa Cruz. Ale wszystkie rowery Cervelo były produkowane w fabryce Factora. Więc od plus minus 10 lat Rob Gitelis robi rowery już sam dla siebie. Od paru lat robi już rowery tylko i wyłącznie dla siebie. Czyli jeśli popatrzymy na te duże brandy na rynku, to już nie jest ich tak dużo, które po pierwsze możemy mówić o paru brandach, które robią swoje rowery, tak jak Giant, tak jak Merida, Factor między innymi. Ale jeśli mówimy o brandach, które robią rowery tylko i wyłącznie dla siebie, to mamy tu już tylko jeden taki duży, rozpoznawalny brand, na tyle popularny na świecie i jest to właśnie Factor. Ja myślę, że to jest duży atut. To jest właśnie fakt, który podkreślał David Miller na prezentacji, że rzeczywiście jakby
fazie tego, jakby w fazie samego projektowania, szybkich zmian i tak dalej, no to jest duży atut, że nie musisz zlecać jakiejś fabryce, która dla Ciebie wykonuje i pewnie wykonać, nie wiem, 1000, 2000 sztuk, żeby coś przetestować, tylko możesz bezpośrednio sobie nawet jeden czy dwa elementy wyprodukować i dopasować do projektu, nad którym pracujesz. Tak, na pewno tak. Na pewno to też się wiąże z całym jakby procesem produkcji od tej tak zwanej pierwszej kreski na desce kreślarskiej, że tak powiem, do momentu, aż widzimy ramę, czy widzimy już rower kompletny w sklepie, zbudowany, gotowy do jazdy, do kupienia, do posiadania. Te dwa momenty dzieli naprawdę wiele procesów, wiele rzeczy, które się w międzyczasie jakby wydarzają. Mając cały know-how, mając ekipę, czyli osoby, które potrafią to zaprojektować, które potrafią to policzyć, które potrafią pewne rzeczy przewidzieć, stworzyć, wymyślić, potrafią to przetestować. Mówimy o testach aerodynamicznych, mówimy o testach wytrzymałościowych, zmęczeniowych. Jakby bardzo dużo rzeczy się przy takiej produkcji odbywa. Myślę, że dla geeków takich rowerowych to jest super ciekawa rzecz. Polecam. Mnie osobiście Faktor raz zaprosił do siebie do fabryki. To, co tam się dzieje, to jest jakby absolutny kosmos, jeśli wejdziesz na te wszystkie hale, gdzie widzisz, jak rowery są, z czego powstaje rower, jak są wycinane te wszystkie elementy karbonu, jak jest tam sterylnie, jak długo, jak się my dowiedzieliśmy, jak długo te osoby pracują tylko przy tym wykrawaniu. Na przykład to jest marka Faktor ma oficjalnie plus minus 10 lat, natomiast osoby, które pracują z Robem Gitelisem w jego fabryce, pracują przy tych rzeczach już ponad 20 lat niektóre. Także Rob Gitelis też potrafi sobie tą grupę ludzi, z którą pracuje, jakby przytrzymać przy sobie i myślę, że to też jakby stoi nie można nie powiedzieć tego, za sukcesem marki Faktor, bo jest to brand, który i ogólnie na świecie i również tutaj w Polsce myślę, że ostatnio bardzo mocno staje się widoczny, rozpycha się, znajduje swoje miejsce i przebija się krok po kroku do tego takiego, powiedziałbym, dużego świata w kolarstwie. Tak, Rob Gitelis to nie tylko Faktor, ale to też drugi brand, czyli Black King, Tak. czyli brand komponentów, na których budowane są. No i być może właśnie dzięki temu, albo stąd bardziej, że Rob Gitelis historycznie gdzieś tam zaczynał od tych mniejszych rzeczy, to właśnie to jest jego tam, podejrzewam, pierwszy brand. Natomiast w przypadku tu Faktora Black King jest takim świetnym uzupełnieniem. Pod marką Black King wypuszczane są kierownice sztyce, wypuszczane są mostki, same kierownice, czy to MTB, czy szosowe, czy po prostu zwykłe, no i koła przede wszystkim. Pomijam tam jakieś akcesoria, jak koszyki i takie rzeczy, bo to jakby każdy brand gdzieś tam próbuje to przemycić, natomiast z tych takich bardziej ważnych, no to co tutaj wymieniłem. Tak, ja pamiętam rok 2016, chyba jak powstała drużyna, czy 2017 One Pro Cycling. I ja wtedy pierwszy raz spotkałem się z brandem Faktor. Tam było jeszcze, pamiętam, wtedy był zaangażowany w to były profesjonalny kolarz Baden Cook, Karol Domagalski jeździł w drużynie, później Marcin Białobłocki jeszcze przewijał się przez ten team. No i właśnie też pierwszy One był używany chyba przez One Pro Cycling drużynę, a teraz jakby ten docelowy produkt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli druga edycja Faktora One. Bardzo ciekawa. Jak Ty spoglądasz na ten rower? Jest to na pewno rower, który budzi duże emocje. Zawsze jest tak, że jak coś jakby odbiega od takiej codzienności, od szarości, jakby łamie pewnego rodzaju standardy, jest rzeczą dyskusyjną. No zgadza się, to jakby doskonale to widać, co się obecnie jakby dzieje gdzieś tam w mediach tych kolarskich, rowerowych, może tak powiem. Myślę, że główną rzeczą, która ma na to wpływ, to to, że konstrukcja One'a zmienia pewien paradygmat w kolarstwie, jakby podejścia do tego, jak się siedzi na rowerze, jak się jeździ na rowerze. Natomiast to nie jest rzecz, którą jakby
inżynierowie, produkt menadżerowie. A propos pierwszym, że tak powiem, produkt menadżerem w Faktorze jest sam Rob Gitelis, który jakby pełnił różne funkcje w firmie, natomiast obecnie jakby wrócił do tych swoich jakby korzeni. No i wracając do samego One'a, no czemu powstał One? To nie dlatego, że ktoś pomyślał, że może zrobimy taki rower, tylko bardziej stąd, że to kolarstwo przez ludzi w Faktorze jest obserwowane. Faktor produkując kolejne rowery, pierwszy One, potem tam się pojawił gdzieś jeszcze w międzyczasie Ostrowam, potem Ostrowam został odnowiony, troszeczkę zmieniony, poprawiony aerodynamicznie. Obecnie wraca jakby One z powrotem jako nazwa do kolarstwa, no to jest absolutnie obecnie inny rower. I to jest też absolutnie inny rower w porównaniu do tego, co widzimy generalnie na rynku. I powiedziałbym, że on jest nowy. Jedna rzecz to jest taki pościg za aerodynamiką, za takim wynikiem czysto może matematycznym. I tutaj One jakby świetnie wychodzi na prowadzenie. Natomiast druga rzecz to jest to, jak geometria tego roweru odpowiada na zapotrzebowanie tego, co się dzieje w peletonie. To jeśli przypatrzymy się obecnie nie wiem, na zeszły sezon, na wyścigi, jesteście obecni na takim Tour de France, albo na większych turach, albo na jakichś mniejszych wyścigach i widzicie te wszystkie autobusy i kolarzy i te rowery postawione gdzieś wzdłuż autobusów. To bardzo często widać. Siodła są pchnięte na maksa do przodu. Wszystkie sztyce są praktycznie bez offsetu. Każdy kolarz ma kokpit albo kierownicę z bardzo długim mostkiem. Tam 130, 140, 150 to jest super częsty widok. I kolarze szukają takiej pozycji, skracają korby. Szukają tej pozycji, bo im się łatwiej w ten sposób generuje waty, im łatwiej w ten sposób uzyskać aerodynamiczną pozycję. No i co się potem dzieje na samych wyścigach? Cały czas średnie prędkości wzrastają, tak? To, co się da zaobserwować, 40-50 km na godzinę, cały czas tam gdzieś się ten peloton porusza w średnich prędkościach, mniej więcej tu, a mówimy o etapach, które mają po 200 km, po 180 km i po 2000, po 3000 metrów przewyższenia. Dla nas, dla mnie zwłaszcza, dla zwykłego zjadacza kolarskiego chleba, to te średnie prędkości to jest jakiś kosmos. Nie? Chociaż najwyższy, rekordowa prędkość średnia na etapie Wielkiego Turu akurat, to było, pamiętam, jechałem ten etap, który wygrał Philippe Gilbert na Vuelcie, ponad 52 km na godzinę, jeszcze nie było wtedy Faktora. Ale myślę, że tutaj jeszcze, ja chciałbym podkreślić jedną rzecz odnośnie właśnie Faktora i jakby samego projektu One'a. Ci, którzy obserwują jakby markę Faktor, mogli zauważyć, że już od długiego czasu Faktor pracował nad rowerem superaerodynamicznym. Tutaj jakby przejdziemy trochę do kolarstwa torowego i tym rowerem był Canzo Track, nie? I to właśnie jakby cała ta konstrukcja przedniego widelca i ten koncept to chyba był jakiś taki punkt, który był takim początkiem zaprojektowania i przeniesienia tego później na szosę. Wiem, że nad tym rowerem akurat torowym Faktor pracował ponad 2 lata. Był on szykowany pod ekipę australijską w wyścigu na dochodzenie na 4 km i do tej pory drużyny, które poprawiały jakby swoje czasy i biły nowe rekordy, tutaj akurat drużyna australijska pobiła rekord właśnie w tej konkurencji. Pobijali je zawsze te rekordy o kilkadziesiąt setnych, tysięcznych, a tutaj ponad sekundę udało im się urwać i właśnie mówią, że jakby cały ten sukces zawdzięczają właśnie temu patentowi, który właśnie jak zbudowany jest przedni widelec i to jest bardzo podobna konstrukcja do One'a. Tak, no oczywiście jakby jak w ogóle popatrzymy wstecz. Wspomniałeś rower Canzo Track, jest to rower na tor, jest to rower był wykorzystany przez ekipę, przez reprezentację Australii w wyścigu na 4000 metrów. No i teraz Australijski Związek Kolarski, taki odpowiednik naszego, zgłosił się do Faktora, jakby umówmy się, 2 firmy się dogadały. Faktor postanowił, zgodził się zrobić dla nich rower na
olimpiadę, bo to też jest ważne, że to miało miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w Tokio. Ekipa australijska to jest mocna ekipa generalnie, tak? Potrzebowali szybkiego roweru, szukali czegoś, co da im taką jakby ekstra przewagę. No i Faktor się zobowiązał, że coś takiego zrobi. Wspomnieliśmy o tym wcześniej, że jakby Faktor ma cały know-how, ma ludzi, którzy to projektują, którzy potrafią projektować rowery, jakby zęby zjedli na nie tylko swoich rowerach, jak produkowali też dla innych, produkują od wielu lat. Używa się oprogramowania do tej takiej obliczeniowej dynamiki płynów. Główny inżynier w Faktorze, Graham Schreif, jakby tej wiedzy ma na tyle, doświadczenia ma na tyle, jakby świetnie potrafi czytać to, co widzi po takich badaniach w tych programach, z których korzysta. Więc jakby przy rowerze Hansa Track powstał koncept tego szerokowidelca, bo ten widelec w pewien sposób porządkuje przepływ powietrza w dalszej części roweru. Wiadomo, że przy rowerach, jeśli mówimy o aerodynamice rowerów, to powietrze, które opływa rower i te wiązki powietrza, które opływają rower i ulegają ten ich ruch ulega jakiemuś zniekształceniu, zawirowaniom, sprawia, że powstają straty. W ten sposób jakby generowany jest opór aerodynamiczny. Im większe są te zaburzenia przepływu powietrza, tym większy jest opór aerodynamiczny. Oczywiście ten opór aerodynamiczny zależy od samej ramy, od powierzchni czołowej, czyli od tego, jaką powierzchnią rozcina rower, powietrze, od tego, co się dzieje z powietrzem wokół roweru, no i od tego, co się dzieje z powietrzem opływającym samego kolarza. Jaki mamy wpływ na sylwetkę? Możemy pozwolić mu w pewien sposób geometrium na jakieś tam posadzenie się na rowerze i szczerze mówiąc ładnie, jeśli go porównasz również do rowerów torowych, to ta geometria jest bardzo blisko. Natomiast każdy człowiek jest inny. Są wyżsi, niżsi, bardziej tam wiodcy, mniej wiodcy, potrafią zgiąć, nie. Natomiast przy rowerze można parę rzeczy zrobić. Ten szeroki widelec faktycznie w pewien sposób porządkuje przepływ powietrza w dalszej części roweru i sprawia, że te opory aerodynamiczne są mniejsze. No i to myślę, że jakby świetnym takim dowodem na to, że zadziałało, że ten cały koncept zadziałał, to był wynik Australii. W półfinale pobili rekord świata, tak jak wspomniałeś. Czasy liczy się do 1000, a chłopaki wywindowali czas o ponad sekundę i 30. Czyli można powiedzieć, zdeklasowali poprzedni rekord świata. A w finale wywalczyli złoto. To tym bardziej jakby koronuje w sumie też i pracę ludzi z Faktora nad tym rowerem i udowadnia, pokazuje jakby na rynku, że Faktor zna się na rzeczy. Potrafi robić szybkie rowery i jeśli mówimy o aerodynamice, to na pewno jest, i Faktor zaczyna tak o sobie mówić, jest takim liderem, liderem aerodynamiki na rynku obecnie, ogólnoświatowej. Taka sama, ja pamiętam, była premiera właśnie tego roweru podczas wyścigów kolarskich na wyścigu Dauphiné. Właśnie Jake Stewart, który jest dobrym, ale nie jest wybitnym sprinterem, wygrał 5. etap Dauphiné właśnie pierwszy raz, kiedy ten rower brał udział w jakichkolwiek zawodach. To jest znowu, i tu jest jakby znowu przechodzimy do takiej, wiecie jak jest, różni producenci produkują swoje rowery i każdy będzie mówił o swoich rowerach jak najlepiej. Normalne, jakby na tym też polega marketing. I oczywiście zawsze można pokazać badania aerodynamiczne i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie je podważał w jakiś sposób. Będzie mówił, no dobra, ale słuchajcie, tutaj widzę jakąś tam niespójność, niejasność, a czemu to jest zrobione tak, czemu tak. I Faktor trochę ucieka od tego typu, oczywiście w pewien sposób mówi o swoich rowerach. Faktor produkując rowery bada te rowery i jakby cyfrowo, w sensie obliczeniowo, tak, na modelach cyfrowych, obliczeniowych. Bada również to potem w tunelach aerodynamicznych. Natomiast największą wartość taką dla rynku mają badania jakby niezależne, to jest jedna rzecz, ale na przykład właśnie zawodnicy, którzy potrafią potem wygrać. I tak jak wspomniałeś pana Stewarda, to jest dobry sprinter, ale za często go tam za często go nie widzieliśmy wśród tych osób, które przecinają jako pierwsze linie
mety, natomiast tam udało się to zrobić, zresztą ma tam świetne zdjęcie z tego finiszu, pokazujące Na tym jakby. finiszu faktycznie tak. odjechał. I to był, szczerze mówiąc, moglibyśmy też poszukać tego nagrania, z tego finiszu. Ten finisz, jeśli dobrze pamiętam, był dosyć długi, ciut dłuższy niż zazwyczaj. Kuba znajdzie, jak Tak, będzie montował. znajdziemy. No jest Ewidentnie dość widać, dużo że ta materiałów. ekipka się dobrze rozpędziła i że faktycznie Jake'owi ten rower pomógł. Jeśli można, to ja bym chciał wrócić jeszcze, bo zaraz odpłyniemy od tego tematu, a chciałbym jeszcze kilka rzeczy jakby sprostować dotyczące samej marki. Pojawiły się takie różne informacje o tym, że jakoby Factor posiadał własną fabrykę karbonu. Jakbyśmy to mogli zdementować i ustalić raz na zawsze, jaką to fabrykę Factor posiada, co tam Szczerze mówiąc, produkuje. ja aż chyba tak szczegółowo nie śledzę takich informacji. Nie słyszałem o tym, żeby Factor posiadał własną fabrykę karbonu. Własną fabrykę rowerów oczywiście, że tak. Natomiast własną fabrykę karbonu nie. I wydaje mi się, że warto podkreślić różnicę. Factor nie produkuje materiału, z którego produkuje rowery. Factor produkuje rowery. Kupuje włókno od różnych producentów i wykorzystując Wiemy po parametrach tych włókien i po tych deklaracjach producenta, że są to włókna najlepszej i najwyższej jakości. Tak. to- Mówimy tutaj znowu jakby informacja taka trochę techniczna. Jeśli spotkacie się gdzieś z określeniami karbonu T1000, T1100, T46, jeśli nie przekręcam, T60, to znowu mówimy o rowerach szybkich, gdzie używane są materiały z najwyższej półki, to na tej najwyższej półce ten rodzaj karbonu znowu stanowi Sam górną najwyższy półkę, tak? top. Top of the top. Jeszcze jedno zagadnienie. No, z mojej perspektywy, ja tutaj będę takim, wiecie, przedstawicielem. Nie, raczej chciałem powiedzieć, że szarego, przeciętnego zjadacza chleba i głos ludu będę reprezentował w tej rozmowie. Chciałbym, żebyś, skoro mamy taką okazję i rozmawiania z przedstawicielem dystrybutora na jakby kraj, to wydaje mi się, że Miało też producenta trochę. No. warto to wykorzystać i zapytać o taką rzecz. W marcu bodaj tego roku gruchnęła taka wiadomość, że Factor został sprzedany chińskiej marce, chińskiemu, czy przechodzi w ręce Chińczyków. Jakbyś mógł też tutaj nam jakby nakreślić pewną perspektywę, Jasne. jak mamy dziś postrzegać markę Factor na rynku, bo wiemy, że to, o czym już rozmawialiśmy dzisiaj, że te podwaliny, no to jest jakby stoją za tym osoby, które na temacie zjadły zęby. Jest i odpowiedni materiał, i odpowiednia technologia, i odpowiednia jakość, wiedza o tym, jak te rowery robić. Przełożone jest to na praktykę, no ale nadal postrzegane, czy to europejskie takie podejście, czy nasze polskie, że chińskie to złe. Jakbyśmy, fabryka, jak wiemy, jest na Tajwanie, więc też jakbyś mógł takie szersze światło Tajwan rzucić to na nie ten... Chiny. No. No tak, No i tu są zdania podzielone. Zapytaj Chiny, czy jest Tajwan. no właśnie, lepiej nie. Ale jakbyś mógł rzucić takie światło, żebyśmy ucięli raz na zawsze takie spekulacje, które się na ten temat pojawiają. Czy Factor jest chiński, czy nie jest chiński? Dokładnie tak. Faktycznie na początku roku taka informacja się pojawiła i ona po części była prawdziwa. Factor jest marką, która posiada aktywa. Właścicielami tych aktywów nie jest sam Rob Gitelis, jest jakby parę osób. I w marcu część akcjonariuszy postanowiła sprzedać swój udział. Ponieważ ta marka też jakby rośnie i wartość na rynku tej marki rośnie jakby z roku na rok, no to ta transakcja jakby była duża, ona się tam też odbija szerszym echem na rynku. I jakby ci akcjonariusze, którzy postanowili sprzedać swoje aktywa, okazało się, że jakby, no oczywiście pojawiła się firma, producent rowerów z Chin, który to odkupił.
to, o czym nie wspomniałeś, ale to też gdzieś tam krążyło po internecie, to była taka informacja, że no w takim razie no to tych aktywów większość tych aktywów została kupiona przez innego producenta Chin i być może to jest taki zabieg, żeby sobie podkupić technologię albo wiedzę, żeby przejąć faktora, co będzie dalej z faktorem, czy to będzie nadal faktor, ten, którego znaliśmy do tej pory, czy nie, czy coś się zmieni, czy to będzie teraz bardziej komercyjne, czy mniej komercyjne i tak dalej. Nie będę tłumaczył całego procesu, ale finał finałów jest taki, że Rob Gitelis, pomimo tego, że nie posiada większościowego pakietu, o ilość akcji, to posiada taką decyzyjną większość. I nadal Rob Gitelis decyduje, co z tą firmą się może wydarzyć i nadal on ma decydujący głos. Także waga jego akcji jest większa niż pozostałych akcjonariuszy i stąd się to bierze. No i myślę, że One i to, co Faktor zrobił obecnie i jakby do czego, co nam pokazał, jest idealnym jakby zapewnieniem, że nic się w Faktorze nie zmienia, jeśli chodzi o ich sposób patrzenia na rower, na to, jak można rower produkować i co można na rynku rowerowym zmienić. No, te wiadomości, te doniesienia się zbiegły, czy te fakty w zasadzie zbiegły się z tym, że faktycznie coraz więcej mówiłeś o tym, że chińskie marki wchodzą do Pro Toury. Zresztą tak właśnie się stało, więc to podkupienie tego know-how wydawało się no, takie ryzykowne. Nie? Wiemy, że w tym momencie pakiet większościowy jest w rękach inwestora jakby chińskiego, natomiast marka jako taka rozwija się prężnie i może to nawet był taki dodatkowy kop, nie wiem. Trudno mi wchodzić jakby w te detale, ale chciałem to ustalić i zapytać, skoro mamy taką okazję. Czy my możemy już jakby przejść do samej konstrukcji? No właśnie chciałbym. Ja jeszcze wracając, jak słuchałem, jak wspomniałaś o główny inżynier właśnie. Graham Schreif, świetny gość. To, co było jakby idea, która przyświecała przy produkowaniu tego roweru i przy projektowaniu głównie, no to on mówi, że z tego co pamiętam, że bardzo wierzy, że zrobił najlepszy, najszybszy rower na świecie, ale jakby tutaj ta idea była bardzo jasna i takim hasłem przewodnim było zbudować rower, który pomoże kolarzom wygrywać wyścigi. Tak, no słuchajcie, to jest znowu jakby taka historia, być może nie dla wszystkich oczywista, jak znowu wracamy do początku, jak powstaje rower, nie? Siedzi ktoś, kto mówi, dobra, zrobimy nowy rower, jaki ma być? No tu już trzeba mądrze zadać sobie to pytanie, a potem jeszcze mądrzej podać sobie odpowiedź. No i tu mamy i Roba Gitelisa, i tego Grahama Schreifa i w ogóle cały zespół. Graham Schreif jest pierwszym inżynierem jakby w grupie, tym takim prowadzącym. Natomiast tam tych osób zaangażowanych to jest więcej. W ogóle taka ciekawostka, nie wiem, czy to słyszeliście, czy wam to kiedyś opowiadałem, czy nie, ale państwu pewnie nie. W Faktorze Graham Schreif, on stacjonuje w Kanadzie. Drugi z inżynierów stacjonuje na Tajwanie, trzeci w Australii. I oni pracują w takim cyklu trójcy takiej. Gdy jeden przestaje pracować, to zaczyna pracować kolejny i gdy ten kolejny przestaje pracować, to wkracza do akcji trzeci. Ten cykl pracy jakby nie jest zamykany przez nasz normalny, nie jest ograniczony dobą. Czyli Graham Schreif przeprojektowuje, powiedzmy, kształty, następny inżynier przepuszcza to przez to oprogramowanie obliczeniowe, coś tam jest poprawiane, wyniki są interpretowane, wraca to i znowu. I to też mówi o tym, jak ten brand, jak do tego podchodzi. 2, jak dla nich to jest ważne. 3, tak naprawdę słuchajcie, taki proces iteracyjny dla nich zabiera jedna taka iteracja, powiedzmy dobę, tak? Natomiast dla innych brandów to jest tak, no to się dzieje pod jednym dachem, więc taka iteracja zachodzi, jeden dzień na obliczenia, drugi dzień na projektowanie, trzeci dzień na analizę. Faktor jest pod tym względem dużo szybszy. Graham Schreif, o którym wspomniałeś, faktycznie powiedział, że ten rower to jest najszybszy rower, jaki wyprodukował i on się bardzo cieszy, że w ogóle nie miał takich ograniczeń. Bo bardzo często też dla tych inżynierów ograniczeniami
Nawet nie jest to, dla kogo robimy rower, jakie mamy materiały, ile chcemy mieć tam części pojedynczych, jak egzotyczne są materiały, z których korzystamy. Bo czasem się nie wybiera pewnych materiałów z racji tego, że są za drogie, że może tam coś, nie wiem, jakieś cło, koszty przesyłki, mogą być jakieś, nie wiem, opóźnienia w dostawach, różne takie rzeczy. Jeśli takich rzeczy się nie bierze albo nie są, Graham Shrive wprost jakby w takim wywiadzie, który udzielił, powiedział wprost, że te rzeczy go nie ograniczały. On miał jasno wytyczony cel, miał zbudować najszybszy rower na rynku do ścigania dla zawodowców. I on uważa, że się z tego zadania wywiązał, a myślę, że niezależne testy jakby potwierdzają to, bo rower, prototypowa wersja we wrześniu tego roku była poddana próbom aerodynamicznym przez Cycling News. Oni wykupili sobie czas i miejsce w tunelu aerodynamicznym. No i tam w konfrontacji z innymi aerorowerami One został przebadany i sprawdzony. I na pytanie końcowe, podsumowujące to badanie, który rower jest najszybszy, odpowiedź Cycling News jest One. Jeszcze zapomniałem się o jednej rzeczy, która musi być spełniona, czyli właśnie ta tutaj naklejka bardzo cenna dla wszystkich producentów, czyli rower musi być dopuszczony przez UCI i to też jakby są przepisy, które się dynamicznie zmieniają. Przypuszczam, że jeszcze 10 lat temu taka konstrukcja nie byłaby akceptowalna przez Międzynarodową Unię Kolarską, ale w związku z tym, że te trendy przesuwania się kolarza, to się zmienia też dynamicznie, no i akurat teraz do aktualnych przepisów taki rower może Tak, być. One jest akredytowany przez UCI do ścigania, czyli spełnia ich wymogi, ich wytyczne, jeśli chodzi o kształt roweru. Wspomniałeś wcześniej o Hanzo Track. Ten rower przypomina Hanzo Track. Szczerze mówiąc, cały proces powstawania tego roweru opiera się tam Faktor w pewnym momencie zaczął po prostu już badać aerodynamikę tego roweru i żeby mieć jakiś punkt odniesienia, to przerobił swego Hanzo Track na tak zwany Hanzo Road. Czyli po prostu wsadził tam kierownicę z baranem, tylko że Hanzo Track zgodnie z tymi przepisami, które opisują rower szosowy, nie byłby legalny ze względu na szerokość widelca. Natomiast właśnie tam punktem odniesienia ta poprzeczka w ten sposób w sumie też była podniesiona trochę wyżej. No i finał finałów, dzięki temu jakby ten One jest po pierwsze, jest bardzo szybki. Obecnie, jak widzicie, ma naklejkę UCI na swojej ramie, więc spełnia wszystkie wymogi. I to w sumie też dzięki temu, że inżynierowie Faktora pomagają również albo współpracują z UCI w określaniu tych parametrów, tych przepisów, które to normują. Ta współpraca jest na tyle bliska, że przepisy są świeże, rower jest świeży, ale wszystko się zgadza. Szczerze mówiąc, pierwsze po kryterium Duda-FIN pojawiły się informacje, że Faktor wypuścił nowy rower, ale chyba za szeroki widelec, chyba nie będzie legalny. Tak. No to takie doniesienia faktycznie gruchnęły, nie? Gruchnęły, no i uwaga. Chyba nie. Ja przypuszczam, z tego co pamiętam, to przez kilka tygodni był powielany ten news, że to jest rower nielegalny i że jakby na nim się nie będzie ścigał. Zresztą nie widzieliśmy go też w dalszej części sezonu, nie? No skoro wystartował zawodnik na wyścigu UCI, no to ten rower musiał być legalny. Musiał być legalny. Na pewno wtedy, jeśli ma startować na tych rowerach, mają zawodnicy startować w przyszłości, to ten rower musi być też legalny w przyszłości. Nie? Wspomniałeś o tych barierach, które ograniczają projektanta przy projektowaniu. Ja myślę, że do tych, które wymieniłeś, warto też dodać przepisy w związku z tym, że rower musi być legalny. Nie? No to jest też coś, co... Pod warunkiem, że chcesz zrobić legalny rower. Oczywiście. No. Myślę, że jeżeli Faktor, a takim wydaje się być One, kieruje ten rower raczej na stronę performance niż na stronę amator, no to w zamyśle jakby pierwszej kreski musiało być to, że ten rower musi być legalny. Więc tu chyba nic innego
by nie wchodziło w grę. Ja bym chciał, jeżeli pozwolicie panowie, pokrótce do każdego z tych elementów ramy się jeszcze raz odnieść. Ja wiem, że jakby już dużo materiałów na polskim i zagranicznym YouTubie zaraz po premierze tego roweru się pojawiło i bardzo wiele jakichś opinii, pseudotestów, zjazd, etc. Każdy z nas jakby trochę jeżdżąc na rowerze jest w stanie sobie wyobrazić, jak może się ewentualnie taki rower zachowywać, ale ja mimo wszystko chciałbym tak punkt po punkcie, jeżeli pozwolicie, przejść, żebyś Dominik nam po prostu opowiedział, co się tutaj takiego wyjątkowego dzieje, że ten rower tak wygląda, jest takim produktem, który pewnie będzie w najbliższych latach raczej wyznaczał trendy, do których będą pewnie gdzieś dążyć inni producenci. Czy możemy sobie teraz... Jasne, oczywiście. Ile rozmiarów w ogóle jest dostępnych? O, jest dostępny, najmniejszy rozmiar to 47, potem jest 52, 4, 6, 8. Mówimy o 5 rozmiarach. Więc tak, dostępnych jest generalnie 5 rozmiarów. Pytać. Nie, To przechodząc jakby do tego, co poprosiłeś, nie? Jakby, co możemy powiedzieć o tym rowerze i jakby o tej konstrukcji. To, co na pewno wyróżnia One'a i czemu One łamie paradygmat pewien w kolarstwie. To nadal jakby tak na pierwszy rzut oka to jest rower, który wygląda jak rower. Tak, ma widelec i ma ramę, 2 trójkąty, główny i Boczny profil jest. tak, z grubsza podobny, tak? Ale jak zaczniemy się przyglądać szczegółom, to widzimy przede wszystkim, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest ten turbomasywny, wysunięty do przodu, ustawiony dużo bardziej pionowo jakby widelec. Oczywiście to, co jakby tutaj widzimy, to jest też taka... To, jak pracuje widelec geometrycznie, a jak on wygląda tutaj, minimalnie 2 różne rzeczy. Natomiast na pewno, co tu się dzieje, jeśli chodzi o przód. Mamy bardzo szeroko ustawione nogi widelca. One mają długie przekroje. Również ten przekrój główki ramy jest ewidentnie bardzo długi, a jak pokażemy rower z przodu, to główka ramy jest bardzo wąska w tym środkowym miejscu. 1,5 centymetra, tak, nie wiem, może centymetr. Nie? UCI jakiś czas temu uwolniło tam taki przepis mówiący o takim stosunku 3:1, czyli długości przekrojów nie mogły być 3 razy dłuższe niż szerokość. I uwolniło też taki zapis o tym, że przekroje nie mogły być węższe niż tam chyba centymetr. I tu już są takie miejsca. Popatrzymy na sztycę, ona jest bardzo wąska. Popatrzymy tutaj na ten przekrój główki ramy, on jest bardzo wydłużony, bardzo wąski. I jakby z takim aerodynamicznym zyskiem tego rozwiązania nie ma co dyskutować. Jakby to widzimy, to z tym się spotykamy jakby w wielu miejscach. Nie trzeba tego poddawać badaniom, żeby wiedzieć, że jest to szybkie. Jest to na tyle jakby popularny, tak, bo to jakby jest na tyle też popularny przekrój i tak często spotykany, więc jakby nikt już się nie zastanawia, czy to jest szybkie, czy nie jest szybkie, bo coś takiego jest już w wielu rowerach. Natomiast to, co jakby tu się dzieje, to ja już o tym wspomniałem. Przedni widelec ma dużo bardziej pionowy kąt i również rura podsiodowa ma dużo bardziej pionowy kąt. Jak porównamy tą geometrię na przykład do Strowama, który jest rowerem aerodynamicznym i sportowym, to wychodzi, że tutaj jest jeszcze sam suport ustawiony niżej. Przez to, że mamy dużo bardziej pionowy kąt, to przesuwamy siodło do przodu. Sam ridge roweru jest dłuższy plus minus o 2 cm. Skracamy przez to mostek, jest bardziej sztywny. Sam ridge roweru jest dłuższy, więc jakby wypuszczamy kolarza bardziej do przodu, natomiast sama kierownica, jak się przypatrzymy, to nie jest klasyczna kierownica czy kokpit, gdzie jest część górnego chwytu, baranek i mostek. Tu jest jakby tylko górny chwyt i baranek i to jest jakby przykręcone do samego widelca i sam widelec już jest połączony z ramą tutaj za pomocą takiej osi, to jest oś obrotu. Osi przesuniętej względem samego widelca, prawda? Czyli to nie jest takie rozwiązanie, tak, które znamy z typowego roweru szosowego. Natomiast kierownica jest co do zasady podobna do tych produktów, które się
w ostatnim czasie powiedzmy na rynku pojawiły. Mam na Tak, myśli bo- Cervelo, mam na myśli Dokładnie. Colnago. Czyli jakby ten trend jest widoczny, czy był widoczny już wcześniej, natomiast tutaj mamy do czynienia jakby z taką diametralną zmianą geometrii w stosunku do rowerów, które już na rynku są. Na przykład w stosunku do Ostrowama, z tego co wyczytałem, to właśnie sztyca tutaj z offsetem w łanie daje nam taką pozycję jak sztyca zero offset w wamie. Dokładnie Mamy tak, dokładnie. fajną grafikę, myślę, że uda nam się ją w części Tak. montażowej wkleić i pokazać to przesunięcie, gdzie faktycznie w zasadzie to spionizowanie rury siodłowej i wyciągnięcie roweru w zasadzie daje nam to samo, ale inaczej. To samo, ale inaczej. Ale jakby wracając jeszcze do tej geometrii, może przejdźmy tam sobie jakby to wszystko po kolei. Mamy jakby dwa elementy, które już są zrobione trochę inaczej. Dużo bardziej pionowa rura podsiodłowa, dużo bardziej pionowy widelec. Rower jest dłuższy, więc nasza pozycja jest obrócona jakby do przodu. Trochę otwarty kąt tutaj bioder. W ten sposób łatwiej nam się generuje waty. Obrócony do przodu człowiek to człowiek, kolarz, który może łatwiej przyjąć pozycję aerodynamiczną. No i tu się zgadzę, tak? To jest rower do ścigania, to jest rower na finisze, to jest rower na wietrzne etapy. To jest rower, który ma się przede wszystkim sprawdzić na szybkich przejazdach, tak? Podczas szybkich etapów wyścigów. Rower wracam do sprintów. Ta budowa kierownicy, gdzie ta funkcja sterowania, czyli tam, gdzie są umieszczone łożyska sterowe i wybierania luzów, kasowania tych luzów, od funkcji jakby montażu samej kierownicy jest rozdzielona, tak? Osobnym elementem są łożyska sterowe i cały ten system obrotu i tutaj dopasowania tego takiego dostrojenia, żeby to właściwie pracowało, od miejsca montażu. Ta kierownica jest plus minus, jak podaje faktor, 50% sztywniejsza niż jej odpowiednik w Ostrowamie, czyli AB02, ich kierownica Aero, która No to była... właśnie chyba Która też jest mega sztywna. Przez to skrócenie. nie? Nie mamy I jednego na pewno- mostka, który ma długości 120 czy 130, tylko przez to, że ta rama jest tam o powiedzmy 2 centymetry dłuższa, no to automatycznie ten mostek może być o tyle. On jest jakby krótszy, ale szczerze mówiąc do roweru One faktor produkuje 5 długości kierownic. Nie będę mówił o mostkach, bo tu jako takiego mostka nie ma, ale ekwiwalent mostka i mówimy o ekwiwalencie mostków od 110 do 150. Więc pomimo tego, że ridge ramy jest dłuższy, to do dyspozycji i tak mamy bardzo długie w teorii mostki, no bo 110 to już nie jest najkrótszy mostek, a co dopiero 150. Zresztą 150 wcześniej faktor w żadnym rowerze nie miał tak długich mostów. Natomiast dzięki temu, że tą funkcję montażu kierownicy od funkcji tutaj sterowania rozdzielono, to ta kierownica jest dużo sztywniejsza. Jak popatrzycie na jej przekroje z góry, to jest naprawdę szeroka kierownica i ona podczas jazdy jest bardzo wygodna. To mając doświadczenia, pozwolicie, że wezmę do ręki, mając doświadczenia z kierownicami Black Inka dotychczasowymi, bo rozumiem, że to jest też komponent stworzony przez Black Ink. Tak. No to na pewno to, co można powiedzieć, to że są ultra wygodne. Kierownica do Ostro Gravela czy do Ostrowama, kierownica Aero, czyli to jest HB04? Do Ostro Gravel, do Ostrowama to jest AB02. AB02. No najwygodniejsza kierownica, na jakiej jeździłem. Patrząc na tą kierownicę, no to można powiedzieć, no piece of art dla mnie. Chyba tutaj to jest moment, żeby wspomnieć, że mamy dwa rodzaje kierownic, jeżeli chodzi o wysokość. Czyli oprócz tego, że możemy regulować wysokość tutaj podkładkami, to też tutaj mamy dwa rodzaje wygięcia, różnica 20 mm między tym modelem a tym, tak? Mówimy jakby o dwóch takich wirtualnych wartościach. Długość mostka wirtualnej, ponieważ punkt obrotu jest poza samym elementem kierownicy i mówimy też o jakiejś tam wysokości kierownicy. I wiadomo, przy tym końcowym fittingu zawodnika czy użytkownika będziemy musieli gdzieś mu znaleźć pozycję siodła, będziemy musieli mu znaleźć pozycję na dłonie.
No i żeby, jak popatrzymy znowu na ten rower, na to, jak powietrze go opływa, jakby tu wszystko jest jedną linią, tak? Kierownica jakby nie bez kozery jest zrobiona w ten sposób. Tu nie ma być żadnych schodów, skoków. To powietrze jakby jedną linią opływa ramę. No i teraz znowu, jakoś ten rower trzeba dopasować do kolarza. Ja wiem, Maniek, ty jesteś tam starej daty kolarzem, to człowiek się powinien dopasować. Pamiętam, jak mi to kiedyś powiedziałeś, śmialiśmy się, tak, ale jednak producenci podchodzą do tematu, dbają o komfort użytkowników, więc po pierwsze mamy 5 długości kierownicy, spośród których możemy wybierać i mamy dwie wysokości kierownic, które nam załatwiają jakby położenie, jak wysoko nasze dłonie się finalnie znajdą na tej kierownicy. I dodatkowo mamy jeszcze 2 rodzaje podkładek, 5 i 10 mm, które można też razem ze sobą jakby złożyć, co daje pozycję 0, 5, 10, 15. Przechodzimy na wysoką 20 i znowu 25, 30, 35 to jest maksymalna. Czyli taki szeroki zakres, wydaje mi się, mamy na tyle, żeby móc posadzić osobę. A jak się ktoś w nie mieści, to musi zmienić rozmiar ramy. To widocznie to nie jest rower, to nie albo zmienić rozmiar ramy, albo widocznie to nie jest... Słuchajcie, to jeszcze trzeba chyba jasno powiedzieć, One nie jest rowerem dla każdego. Jeśli mamy takie osoby, które mają problem ze sportową sylwetką na rowerze, to na One raczej nie znajdą swojej pozycji, bo on na pewno im w tym nie pomoże. To jest, słuchajcie, rower do sprintów, to jest rower do jeżdżenia przy dużych prędkościach, pozycji aerodynamicznej. To też wymaga w pewien sposób od kolarza tam pewnych cech. Wspomnieliśmy o rozmiarach kierownicy. Sztyce mamy, tak jak tutaj zresztą ta rama jest z offsetem. Mamy też zbudowany jeden rower i tam też jest z offsetem. Jarzmo siodła jest cofnięte tutaj o 3 cm do tyłu. Druga wersja to jest na 0 i właśnie na 0 w tej pozycji do przodu w porównaniu. to jest 3 cm. Pozycja siodła to jest 3 cm do przodu w porównaniu do tej sztycy. I w tej pozycji, czyli z offsetem albo z setbackiem, jak to mówi to Factor, siodło jest w stosunku do supportu jest tak jak ostro w Amie Bez offsetu. ze sztycą bez offsetu. Czyli tam się wydaje, że to jest radykalna pozycja i bardzo sportowa, no a tutaj siadamy i jeszcze przesuwamy to do przodu. No ale skąd się to wzięło? No, wszyscy zawodowcy jeżdżą na sztycach bez offsetu i jeszcze mają siodło pchnięte na maksa do przodu, co w ogóle też źle wygląda, tak? I podejrzewam, że wpływa w pewien sposób też na bezpieczeństwo, bo te siodła ciężej tam dokręci, żeby się nie ruszały i tak dalej, ale tutaj Factor w pewien sposób już podaje rower, który można zbudować zgodnie z oczekiwaniami, obecnymi oczekiwaniami sportowców. I to stąd się Ja to pamiętam jeszcze właśnie Adam Hansen, czyli taki mój były kolega z zespołu, który bardzo dużo czasu poświęcał na mierzenie, na badanie i właśnie też już mając 190 cm wzrostu jeździł na ramię SC z ujemnym mostkiem i właśnie, żeby uzyskać taki efekt, to sztyce z offsetem obracał w drugą stronę. Wyglądało. Gdzieś w internecie też będzie można znaleźć jego rower i pozycję, w jakiej jeździł już prawie 10 lat temu, więc on trochę też był takim pionierem, jeżeli chodzi o przesuwanie tego punktu ciężkości jak najbardziej do przodu. Jak jesteśmy, jeśli pozwolicie panowie, bo macie obaj pewnie większe doświadczenie, ty Dominik pewnie ze strony jakby inżynieryjnej czy technologicznej, a Maniek ty po prostu z praktyki, to was chciałem zapytać o taką rzecz, no bo mamy spionizowaną rurę, mamy dłuższy rower, mamy bardziej pionowy kąt widelca. Jak to wpływa, czy jak to może wpływać na prowadzenie tego roweru? doskonałe pytanie, Milordzie. No to słucham odpowiedzi. Jest tu oprócz widelca i rury podsiodowej, ja wspomniałem tu też wcześniej o tym, że Trendzie krótkiej korby. jest trend, ale jest obniżony też support. Więc generalnie, bo jakby jest trend na rynku, trend w tym zawodowym kolarstwie, skraca się korby. Obniżono support po to, żeby obniżyć też środek ciężkości i posadzić kolarza jakby w rower, żeby on jechał. Nie chodzi o to, żeby on jakby stał, był tak wysoko nad rowerem, przez to, że ma krótszą korbę, bo krótsza korba co robi? Podnosi nam siodło.
Więc żeby to siodło jakby nie podnosić tak w nieskończoność, to tutaj został obniżony suport. Dzięki temu też tą pozycję można troszkę bardziej obrócić. I to, o co teraz zapytałeś, Max, to, co dzieje się w tym rowerze, to normalnie w rowerach, i tak było do tej pory również w Faktorze, każdy rower ma tam jakiś rozstaw osi. I oczywiście dla każdego rozmiaru on będzie różny. Na ten rozmiar, na ten wymiar rozstawu między osią a osią, jakby składają się dwa wymiary. Od środka supportu do przedniego widelca i od środka supportu do tylnego, do środka tylnego koła. I tutaj z tyłu to w pewien sposób jesteśmy, powiedziałbym, zabetonowani po prostu rozmiarem koła, tak? Oczywiście można to wydłużyć, tylko jakby co to nam da. Natomiast z przodu możemy trochę bardziej pomanewrować. I wracając teraz do Hambiniego, bo to tam go zahaczyłeś trochę i o tam jakieś jego opinie. On tam oceniając aerodynamikę roweru poprzez oglądanie, bo nie widziałem tam żadnego wyniku testu, ale poprzez oglądanie, powiedział, że tu jest pomiędzy kołem, oponą a widelcem za dużo miejsca i pomiędzy dolną rurą a kołem jest za dużo wolnego miejsca i to na pewno podnosi straty aerodynamiczne i to jest niemożliwe, że ten rower w ogóle... Hambini używa dosyć mocnych słów, więc on to oczywiście tam po swojemu nazwał inżyniera, który by to mógł zrobić, ale słuchajcie, ten rower to nie jest tylko pościg za aerodynamiką, tylko to jest też pościg za tym, żeby kolarza ustawić w nowy sposób. Jakby tutaj parę rzeczy się jakby łączy w tej geometrii, w tych kształtach. I to, że tutaj jest dużo miejsca, to jest pewna wypadkowa tych wszystkich iteracji, badań przeprowadzonych przez inżynierów Faktora, tak? To, czy ta opona jest mocno odsunięta od widelca, czy mniej, to też wynika z tych badań. I uwierzcie mi, że oni tych iteracji naprawdę zrobili dużo i na niektórych badaniach tą oponę mieli dużo bliżej. I oni mieli również dużo bliżej tej rury dolnej. Natomiast ten rower, przez to, że on ma, już Wam o tym wspomniałem, ma dłuższy ridge o 2 cm. Rozstaw osi ma większy i w ogóle w dwóch największych rozmiarach on jest większy niż w Ostrowamie. Natomiast w małych rozmiarach, normalnie w małych rozmiarach jest tak, że w pewnym momencie po prostu już geometria, jakby rozmiar koła Cię nie puszczają i musisz zostać z wysuniętym, wyciągniętym widelcem, bo oczywiście jeszcze mamy korbę, mamy stopę, mamy palce buta, no i nikt nie lubi zahaczać butem o koło, więc nie można tego koła cofać w nieskończoność. Jak przyglądniemy się na ten rower, to również w małych rozmiarach jakby nie będziemy zahaczać, ale ten rower dzięki temu, że jakby zostały uwzględnione w małych rozmiarach, został skrócony rower trochę, ten rozmiar rozstawu osi, a z kolei w dłuższych został wydłużony, to ten rower, i to można śmiało powiedzieć, bez względu na rozmiar zachowuje się i jeździ tak samo. Czyli osoba, która na niego wsiądzie bez względu na rozmiar, będzie miała podobne odczucia i wrażenia. Jeździsz na Ostrowamie i część osób jeździło na Ostrowamie, ja jeżdżę na co dzień na Ostrowamie. Ja testowałem. Maniek nawet usiadł na Ostrowamie. Ja uważam, że ten Ostrowam się świetnie prowadzi. I generalnie jeździłem też na Ostrogravelu, na paru innych rowerach Faktora i uważam, że rowery Faktora dobrze się prowadzą. Że jakby Faktor wie, jak zrobić rower, który jest przewidywalny, na którym się dobrze zjeżdża, na którym dobrze się podjeżdża, który nie utrudnia nam jeżdżenia. One, pomimo tego, że pozycja na nim jest zupełnie jakby nowa, to bardzo dobrze się prowadzi. W związku z tym, że ich w każdym rozmiarze zachowuje się jakby podobnie, tak? Czy tam pomiędzy rozmiarami zachowuje się podobnie, to również to właśnie te nowe kąty na widelcu i na rurze podsiodowej sprawiają, że ten rower, no i również umieszczenie niżej supportu, a w związku z tym środka ciężkości, on sprawia, że na zjazdach jest bardziej stabilny, przewidywalny, bardziej pewny, mniej nerwowy, bym powiedział. To, co już tutaj wcześniej wspomniałem, również to jakby nie jest zagrożone w tych małych rozmiarach. No i znowu, wspominaliśmy o tym wcześniej, że
Możemy zawsze patrzeć na papier i dyskutować, co te cyfry oznaczają. David Millar, dyrektor brandu, wziął jeden z wczesnych, czy z pierwszych wersji, nie wersji, jeden z pierwszych rowerów demo u siebie w firmie i zrobił najlepszy czas tam z danego roku u siebie gdzieś tam na zjeździe koło Girony. I mówimy to o najlepszym czasie z 14 000 czasów, tak? Oczywiście, David Millar jest byłym zawodowcem i wie, jak jeździ na rowerze, natomiast no, jechał na rowerze, który nie był pod niego ustawiony. On miał podmienione strony klamki, czyli no, my byśmy pojechali, to tak jak my byśmy jechali na Brytyjczyku, tak? Bo ja nie wiem, czy on jechał. Czy on jest strony. No, natomiast jakby to tylko też potwierdza fakt, że ten rower naprawdę bardzo dobrze się zachowuje i przy tych dużych prędkościach jest przewidywalny. Rower jest bardzo sztywny, na pewno jest dużo sztywniejszy niż Ostrowa. To możemy też popatrzeć, ale tylny trójkąt jest sztywniejszy. On nie będzie tak świetnie tłumił drganie jak Ostrowam, ale jakby nie to ma, ten rower nie to ma to nie ma być rower na cały dzień przyjemnej jazdy. Umówmy się, Ostrowam obecnie to już jest trochę taki rower. To jest taki wygodny rower również na cały dzień. On jest aerodynamiczny, ale to nie jest taka skrajna aerodynamika, tak? I skrajna aerodynamiczna pozycja na rowerze. Obecnie to Łam jakby przejmuje tą pałeczkę aerodynamicznego roweru w Faktorze. Jeszcze chciałem wrócić z tym samym pytaniem, Maniek, do Ciebie, bo ja wiem, że nie testowałeś też tego roweru, ale o ile jesteśmy sobie w stanie pewnie jako kolarze wyobrazić, że tak szeroki widelec, tak krótki mostek czy jego ekwiwalent no zapewnia bardzo dużą sztywność, na pewno z przodu, nie? Natomiast pytanie, czy to, jakbyś sobie, nie wiem, wyobraził zjeżdżanie na tym rowerze, nie? Chodzi mi o to, że jednak jak patrzymy na zwykły rower, czy na większość rowerów na rynku, no to jednak ten kąt widelca jest no inny, nie? Tutaj jest jakby wydaje się być znacznie bliżej koło dolnej rury i ten kąt jest bardziej pionowy. Jakbyś sobie był w stanie wyobrazić, nie wiem, zjeżdżanie, to sprzyja to stabilności roweru, czy raczej wręcz przeciwnie? Wiesz to ja myślę, że ciężko jest powiedzieć bez To sprawdzenia, to jest takie trochę wróżenie z fusów, ale jak sobie zobaczysz nawet te grafiki, gdzie masz te wszystkie kąty, prawda, jakby on wizualnie jest dużo bardziej wysunięty do przodu, ale jakby te kąty, jak rozkładają się siły, jak jest ułożona pozycja, no to on się bardzo pokrywa na przykład z Ostrowamem, nie? Dla mnie na przykład w porównaniu z rowerami, na którym jeździłem, na przykład Ostrowam, ja miałem wyczucie, że ten widelec, mimo że to był standardowy rower, że jakby już na tym rowerze byłem wysunięty bardziej do przodu i jakby, że siedzę mocno wysunięty do przodu. Ja tam miałem mostek 140, no i miałem takie odczucie, więc ja myślę, że jeżeli rzeczywiście Faktor tak to wszystko prosto przekłada, przynajmniej na papierze, prawda, że tutaj na zero offset sztycy w Ostrowamie dajemy tą sztycę, jakby to przełożenie pozycji powinno być praktycznie 1:1, więc myślę, że to jest bardziej zrobione pod kątem tego, żeby rower był szybszy, aerodynamiczny, ale nie powinno mieć teoretycznie też wpływu na prowadzenie, ja tak mówię. Żeby się przekonać, to trzeba było spróbować. Ja jeżdżę na mostku, który ma tam 110, tak? 110. I zdarza mi się, na przykład przy sprintach, ja nie generuję jakiejś supermocy, ale zdarza mi się na przykład przy mocnych sprintach zdestabilizować, pewnie to jest jakiś błąd techniczny, nie? Ale zdestabilizować na przykład tył roweru, nie? I wyobrażam sobie, że tutaj, jeżeli ten rower jest... Błąd techniczny. Wiadomo, no nie spodziewałem się niczego innego, ale... Nie, to jest bardziej rozłożenie środka ciężkości, nie? No wyobrażam sobie, że skoro tutaj ten środek ciężkości jest niższy, rower dłuższy i sztywniejszy z przodu, no to tego efektu nie powinno być, czyli wyobrażam sobie, jako góral, że sprinterowi faktycznie może być na tym rowerze po prostu lepiej. Był krótki break, ale już jesteśmy, wracamy. Aha. Kontynuujmy wątek prowadzenia, panowie. No to ja już się wypowiedziałem, jak mi się to wydaje, jak to będzie w praktyce wyglądało, chociaż no tak mówię, dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Ale Dominik, dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz, ale faktycznie jest tak, że bo rozmawialiśmy o tym, co z tymi, jak te kąty przedniego widelca wpłyną na to, jak się rower prowadzi. Ja myślę, że na to trzeba trochę też popatrzeć szerzej, czyli również przez ten pryzmat, że rower jest dłuższy, przednie koło jest bardziej wysunięte do przodu. A co za tym idzie, też środek ciężkości znajduje się bliżej środka roweru, tego geometrycznego środka roweru, co sprawia, że
Podczas prowadzenia ten tył będzie miał mniejsze tendencje jakieś do uślizgu, do stracenia przyczepności gdzieś tam na zjazdach, w zakrętach. I to na pewno, jeśli mamy kolarza, który ma duże doświadczenie, również w zjeżdżaniu szybkim, to taka osoba powinna sobie to gdzieś tam w którymś tam zakręcie zacząć wyczuwać. Korzystać. Oczywiście, że tak. Jeszcze jakieś aspekty techniczne mamy takie do poruszenia, które są inne w stosunku do tego, co dziś oferuje rynek, albo w stosunku do zmian czy ewolucji, które Faktor poczynił? Bo rozmawialiśmy o froncie, rozmawialiśmy o przekrojach, o obniżonym środku supportu, O obniżonym punkcie, tak, środku ciężkości, rozmawialiśmy o wydłużonej rozstawie osi. No co mogę dodać jeszcze? Jakby standardowo dalej support jest T47A i to jest dla wielu jakby najwygodniejszy standard. Z tyłu hak mini UHD, więc on jest kompatybilny w przód, bym powiedział, bo w tą stronę idą producenci grup. Dużo materiałów graficznych się pojawiło w sieci na temat, jaka opona wejdzie nam do tego roweru. Tak, no to ja myślę, że możemy to w Od ogóle... traktora, od Ursusa też wchodzi. Ja myślę, że w ogóle możemy, jeżeli nam się uda znaleźć materiały, to możemy też to wpleść w ogóle w dzisiejszy odcinek i pokazać te przebitki, bo to w ramach takiego przymrużenia oka wydaje mi się, że można pokazać. Mamy też najnowsze przeróbki z tego tygodnia z Coffee Ride'u krakowskiego, więc też może się uda te grafiki. Ja już zrobiłem screeny, więc W spróbujemy je jednej z wrzucić. głównych roli występuje. Tak, więc to myślę, że taki kącik trochę z przymrużeniem oka warto wrzucić, bo ten rower kontrowersje wzbudza niemałe. Ja myślę, że jeszcze z takich ciekawostek, z tego co ja znalazłem też gdzieś tam w internecie i chciałbym dodać i w pewien sposób wyjaśnić może i naświetlić to jako takie źródło źródeł. Śmiejemy się trochę z tych opon, ale akurat w tym rowerze to tam tył będzie w głównej mierze jakby decydował, co możemy tu założyć i Faktor podaje i informuje o tym, że ten rower przyjmie oponę 34, mierzoną oczywiście, no bo tam w zależności od tego, jaką mamy obręcz i jaką oponę, to tam może różnie wyjść w praktyce, ale jeśli jest mierzona 34, to spokojnie to można zmieścić i to się będzie kręcić i nic nie będzie zawadzać, niczego nie zniszczymy. Faktor wyprodukował ten rower jakby z uwagi na tą pozycję kolarzy z taką myślą, że docelowa długość korby to będzie 170, ale absolutnie wchodzą też dłuższe korby i też gdzieś słyszałem, że 170 to jest maks. Nie jest maks. Można założyć dłuższe korby. Zresztą nawet sam Faktor, gdy próbujemy sobie u nich na stronie wybrać jakąś tam konfigurację roweru, to udostępnia również 172,5. Co jeszcze? Montowanie przedniego haka pozwala na, uwaga, tam jeśli byśmy użyli napędu 1 razy tam 12 powiedzmy, czy po prostu z jednym blatem z przodu, to chyba 68 zębów max. A jeśli to by był 2 razy, to 56,40, dobrze mówię? Taki jest? Tak, 56,40. To są, czyli duże blaty, faktycznie do sprintów i do ucieczek, do jazdy z dużymi prędkościami. Coraz częściej się zdarza, że akurat nie tylko sprinterzy, ale głównie na te sprinterskie etapy płaskie, gdzie nie podjeżdżamy podjazdu, sprinterzy właśnie zakładają tylko jeden duży... No też, Rower przepraszam, też przerzutka ta gravelowa od Sama po prostu daje takie możliwości, nie? Czyli możemy montować napęd 1 na 13 i w zasadzie prosowi taki napęd w zupełności wystarcza do tego, żeby się ścigać. Tak. Pedersen na takim rowerze wygrywa wyścigi, tak? Tak. I to właśnie na grupie gravelowej, nie? Otóż to. Ale słuchajcie, to jest oczywiście, że da się, nie? Jeśli ten rower będzie, wiadomo, że Faktor też jakby w pewien sposób sobie to gdzieś tam kalkulował, tak? Są rowery to takie super lekkie konstrukcje do jazdy na tych ultra górskich etapach, gdzie mamy tam po 4-5 tysięcy przewyższenia na jednym etapie i nie wiem, 160-180 kilometrów. To umówmy się, że tam waga ma dużo większe znaczenie niż przy dużo bardziej płaskich etapach, przy wyścigach, które na płaskich terenach. W
Swego czasu nawet był chyba taki przelicznik, że jeśli te podjazdy nie miały tam iluś procent więcej niż 7, to swobodnie można sięgać po tego typu rower, pod warunkiem, że jest odpowiednio lekki, bo to wystarczy i przewaga aerodynamiczna tego roweru i to o ile mniej się jakby zmęczymy na dojeździe, nie wiem, na zjeździe i tak dalej, ile tam zyskamy aerodynamicznie, jakby przewyższa ten zysk tego, że mniej wciągamy pod górę na samym tym stromym podjeździe. W ogóle taka jest tendencja, teraz oczywiście rowery są uniwersalne, jednak one są bardziej aerodynamiczne niż górskie. Ja pamiętam, że jak się ścigaliśmy, jeszcze jak jeździłem w lot, to stary moja Noah Fast na Campagnolo Super Rekordzie, który jest najlżejszym osprzętem Campagnolo, plus Bora Ultra, czyli najlżejsze koła, rower ważył mój 8,1. No i dało się. No to tutaj... Ja nie mam więcej pytań. Jak jeżeli chodzi o jesteśmy przy wagach, to ja bym... ważenie Bardzo zawodów dobrze. Tak, przed tak. wagą. Jako geek wagowy, no to ja jakby nie odpuszczę tej możliwości, tym bardziej, że mamy do dyspozycji pełny rower złożony na redzie 2x12 Z pedałami, z koszykami, czyli uzbrojony, więc możemy go realnie zważyć, ile taki rower do jazdy waży. Na pewno to, co tu jeszcze jest w tym rowerze, to są zamleczone opony. GP 5000. Tak, ale można by tam wsadzić lżejszą oponę pod dętkę i właśnie TPU, więc to mogło być tam jeszcze, można by coś zerwać. Że zerwać to zawsze jest gdzie, nie? Ale tu mówię o takim trochę standardzie, jakby niedrogim wydatku. Mamy rower na topowej grupie, rower w zasadzie gotowy do jazdy, bo tak jak mówię, z koszykami, z pedałami, więc to jest... Był nawet jeżdżony. Tak, już był nawet jeżdżony, więc to jest jakby taki realna informacja. No i mamy jeszcze frameset, który też możemy zważyć, to jest frameset w zasadzie goły, bez wkręconego Bez osiek, supportu jest i po bez części osi. uzbrojony, no bo jest wiadomo, jest cały zespół tutaj od kierownicy, łożyska sterowe, cały ten trzpień. No, czyli też taka w miarę realna waga, jesteśmy sobie w stanie doliczyć tu grupę koła i wiemy Grubsza tak, no. mniej więcej gdzie jesteśmy, nie? Ośki, tak? No bo to nie ma support. No tak, Ośki, grupa. jeśli się nie zmieniły, to ważą 62 gramy. Nie zmienił się, to są te same ośki, co w Ostrowami. Właśnie pytanie, no bo oś z przodu, bo jeszcze a propos wracając do tego szerokiego widelca, to jeszcze chciałbym jakby kilka tematów poruszyć. Rozstaw osi się nie zmienia. Nie, no słuchajcie, to jest właśnie, to też się gdzieś tam spotkałem z takimi komentarzami, że słuchajcie, no fajnie, Faktor, tacy chłopcy sprytni, zrobili taki szybki rower, co robi ten kabel od przedniego zacisku, nie? Otóż to, no co robi? No słuchajcie, ten kabel tam musi gdzieś się pojawić, tak? Hamuje. No bo ten kabel transportuje płyn, tak, do zacisku, ale znowu, jeśli Faktor potrafi zrobić tych iteracji naprawdę setki, zanim wypuści rower, to uwierzcie mi, jakby to jest temat, który został sprawdzony. I ta konfiguracja z tym kablem tam brzydko, tak, to jest najszybsza i najbardziej efektywna, bo oprócz tego, że ten kabel tam wystaje, to możemy też spojrzeć na to, jak montowany jest sam zacisk. On nie jest, tutaj jakby został specjalnie dołożony zostało materiału do samego widelca, żeby obrócić lekko zacisk do tyłu, bo ta pozycja sprawia, że ten rower jest szybszy w ten sposób. Nie, W tutaj- takiej pozycji zacisku. Jeśli chodzi o ten przewód przedniego hamulca, to tutaj też już różne teorie spiskowe po tych pierwszych filmach się pojawiły. Jedna z nich mówi, że ten przewód musi wychodzić na takiej wysokości, dlatego że widelec jest tak cienki w tym miejscu, patrząc z frontu, że ten przewód by się zwyczajnie w świecie niżej nie zmieścił. Czyli rozumiem, że dementujesz tutaj, to jest wszystko... Znaczy, słuchajcie, no to jakby składowych jest bardzo dużo, tak? Na pewno ktoś to projektował pod kątem wytrzymałości, pod kątem aerodynamiki i jakby to, że ten kabel wychodzi tak wysoko i że na pierwszy rzut oka tak odstaje, to nie jest efekt przypadku i jakiegoś niedopilnowania, nieuwagi. Absolutnie nie. No to słuchajcie, to jest wypadkowa wielu naprawdę iteracji, wielu badań, które się po drodze pojawiły i jakby oczywiście mówimy o bardzo szerokim widelcu i w zasadzie w szosowych rowerach tak szerokich widelcy praktycznie nie mamy, czy nie mieliśmy,
ale mówimy cały czas o standardowym kole, tak? Tam przecież ośka to się nie jest... zmienia. Nic się nie zmienia, więc ten widelec na samym dole musi z powrotem być węższy, musi to koło złapać. Zacisk też musi pojawić się tam, gdzie jest tarcza, a nie obok. Inaczej wydaje się, że tego się nie dało zrobić. Wygląda jak wygląda, na to nie mamy wpływu. Możemy rozmawiać Nie mamy też narzędzi do tego, żeby to sprawdzić, więc możemy tylko jakby uwierzyć na słowo. Na pewno temat jest kontrowersyjny. Na też, pewno mamy, cały ten na rower. pewno mamy badania zrobione przez Cycling News, gdzie rower z tym kablem, z kołami i ze wszystkim został sprawdzony i zajął naprawdę tam Dobra. No, Najlepsze miejsce. zajął mi miejsce pierwsze, jak Rower czy lama? rozumiem. No, ważymy wszystko. Zacznijmy od framesetu najpierw, sam To frameset. jest 56. To jest 56. 56 z hakami i kokpitem. Stara szkoła, podłóż nogę pod róg. 2,71. 2,71. Jeszcze raz, żeby być Jeszcze pewny. raz, dobrze, niech będzie. 3 razy. I średnia. I jeszcze. 2,65. O, idzie O! w dół. O, rozgrzała Idzie w dół, się. chyba Dominik podparłeś nogą. Rozgrzała się waga. Ja tutaj powietrze ruszyłem. Zrobimy średnią z 3 ważeń. 2,65. No to mamy 2 razy ten sam wynik. 2,65. Teraz cały rower. Zajmuję. Może być w tą stronę. No. Waga będzie taka sama, nie? - 8,28 na pierwszym ważeniu. A to pierwsze jest zawsze Jakie mamy tutaj pedały, bo to jest też istotne? Speedplay. Speedplaye Nano. 8,24. Ostatnia szansa. 8,18. Czyli on No, czyli będzie bez 8,20. pedału ważył gdzieś tam w rejonie pewnie 8 kg. No nawet mniej, bo Mniej. My przypuszczam, że to są nano pedały. Nano. Nano, no to mamy tam z 200 gramów, nie? Z Niecałe chyba. haczykiem. Tak? Niecałe nawet. To jest Chyba dedykowana... Dedykowany uchwyt, tak. Yy, 350 gramów to jest realnie niedużo. No to jest To masz mniej kierownicę z więcej- mostkiem, nie? Mniej więcej tyle waży kokpit, który miałem w Orce, czyli Vision. Mniej więcej, nie, troszkę lżej niż kokpit w No słuchajcie, na pewno Obecnie trzeba wziąć używamy. pod uwagę też, może po części też trochę to, że jakby część normalnej kierownicy tutaj jest po prostu przeniesiona na ramę, nie? Jakby dobra waga, ale umówmy się, to jest zupełnie inna kierownica. Też chyba nie ma sensu porównywania 1 do 1. Tak, no Finalnie i tak jeździmy zawsze na całym rowerze, prawda? otóż to, no i jakby tutaj ta waga 8,3 z gotowym rowerem, z pedałami, z koszykami, z uchwytem, Tak, no możemy... z zamleczonymi oponami. Jasne, czy można zrobić mniejszą wagę? Oczywiście, że można. Można wybrać lżejsze malowanie, można wziąć być może koła, które są lżejsze, na może niższym stożku. Może nie na mleku, tylko na lekkiej dęce. Po co ta owijka? Dokładnie, za Pan- głęboko, Panowie, tak? nie galopujcie się, bo to nie o to chodzi też jakby... Generalnie jest... Wiemy dobrze, że ten rower nie będzie ważył tyle co tarmak, czy tyle co Na pewno odwójka, tak? Na pewno nie, no jest to rower aero i przy tego typu konstrukcji ta waga aż tak istotna nie jest. Moim zdaniem jest bardzo dobre jak na tego typu rower. To ja się nie spodziewałem się, że to będzie tak... Max oczekiwał 9 kg. Znaczy ja jako głos ludu bym chciał po prostu coś skrytykować bardzo, nie? Bo przecież wiemy jakie są kontrowersje wokół tego roweru, więc wiesz, ja tutaj bym chciał po prostu Dobrze. podgrzać atmosferę, a nie za Dobrze. bardzo mi dajesz narzędzia do tego. Słuchajcie, no to jeszcze tak, bo rozmawiamy sobie o wagach. Wcześniej wspomnieliśmy o 5 rozmiarach, bo wspomnieliśmy o rozmiarach kierownic. Ja mówiłem tylko o długości i o wysokości. Wszystkie te kierownice są robione w jednej szerokości, to jest 38. Nie da się wybrać, więc nikt nie pyta też, ale nie da się wybrać innej szerokości kierownicy. Sztyce z offsetem lub bez i 4 malowania. Dzisiaj mamy tutaj 2. Nimbus Grey to szare. To nie jest Moro. Taka ciekawostka, jak się przyglądniecie, to te wszystkie ślady to są powiększone litery ze słowa faktor. I to samo
To samo w tej wersji. Jest jeszcze malowanie Onyx Black, czarny mat z czarnym połyskiem, takie połączone i to będzie najlżejsze też malowanie i jest jeszcze Silverstone, taki czarny, zielony z chromem. Najcięższy. Najprawdopodobniej przez malowanie, tak. To jeszcze, żeby się stało zadość wszelkim formalnościom, Dominik, jak wygląda cennik? Też widzowie wiedzieli. Wersja na Ultegrze to jest wydatek rzędu 56,5 tysiąca złotych. Sama rama, sam frameset jest do kupienia za Za 35,5 sam frameset, tak. złotych brutto. Tak. Jak wygląda Jest jakby mniej więcej dostępność plus obecnie minus tych jest, rowerów w plus Polsce? minus jest 10% droższy niż Ostrowam. To tak jakby upraszczając trochę sprawę. Jak wygląda dostępność tych rowerów obecnie w Polsce? No pierwsze rowery już są, już w ogóle już jeżdżą, już mają właścicieli w Polsce. My jako dystrybutor staramy się tą dostępność zapewnić. Ta premiera Faktora była też tak zorganizowana, że ta dostępność była na start, nie tylko tutaj w Polsce, ale generalnie globalnie. Dosyć dużo rowerów zostało wyprodukowanych i dostarczonych na czas przed premierą do dystrybutorów. Faktor od jakiegoś czasu ma swoją siedzibę w Europie, w Hiszpanii. Dużym magazynem, tak? Obecnie już z dużym magazynem, odpowiednio wyposażonym. Więc myślę, że jeśli ktoś potrzebuje nowego roweru i właśnie myśli o łanie obecnie, to spokojnie na początek sezonu będzie jakby sfitowany, zbudowany, wszystko gotowe, w dowolnie wybranym rozmiarze. Jak ty zaczyna sezon 1 stycznia? Może być tak, że ktoś zaczyna 1 Sezon dla stycznia. niektórych już się zaczął. Więc Tak, mamy też taką, jesteśmy tuż przed świętami, ale to może być wyzwanie, żeby taki rower zbudować w okresie świątecznym, chyba że się samemu to robi. chyba, że się znajdzie Ale mechanika. jakieś tam ramy mamy u siebie, transporty zaplanowane, jakby wszystko. Mamy jeszcze... Nie wiem, miesiąc, dwa, myślę, że to są takie najdłuższe czasy oczekiwania, gdybyśmy trafili na jakieś naprawdę rozmiary, czy rozmiary też kierownic, które są mocno obłożone. produkcji. Na ten moment producent nie przewiduje odrębnego sposobu malowania Nie. w programie Prisma Tak. Paint. Jest. Korzystamy z 4 gotowych malowań. I na start, na tą chwilę nie ma innej opcji. Te 4 malowania do wyboru. Dobra. Ja mam jeszcze tylko jedno pytanie. Chyba skoro Faktor jakby ma tak przełomowe konstrukcje, no to wypada zapytać, co dalej? Jakie są... To jest bardzo dobre pytanie, Milordzie. To jest bardzo dobre pytanie, Milordzie, bo sam Faktor się trochę zastanawia nad tym, co dalej. Na takiej zasadzie, że pewną niewiadomą jest, jak rynek ten rower przyjmie. To jest nadal jakby świeża rzecz. To jest nowe spojrzenie na to, jak można na rowerze siedzieć i jak można na rowerze pewnie jeździć. Zobaczymy też trochę, co zrobi konkurencja, czy pójdzie w tą stronę, czy spróbuje i być może jeśli pójdzie, no to zobaczymy, co zrobi wtedy Faktor w odpowiedzi, czy jakiś kolejny rower, mniej więcej z taką geometrią, czy może nie. Czy może się okaże, że to jest zbyt odważne podejście do tematu i ten rower pozostanie w sferze takich ciekawostek, tak? No ale Faktor też rozwija się nie tylko szosowo, no nie? Jak ja pamiętam, wtedy kiedy była prezentacja, to też już wtedy mogliśmy zobaczyć na przykład Aluto, jeżeli chodzi o rowery gravelowe, no i też kilka konceptów, które dopiero pewnie No wejdą. to panowie, no to oczywiście jakby Faktor tu nie zasypuje Więc gruszek będzie. w popiele, to tam dużo rzeczy się dzieje. Ja o paru rzeczach wiem, jestem zobowiązany pewną tajemnicą. Nałożone są na te informacje embarga. Na pewno nowych rowerów można się spodziewać w przyszłym sezonie. To też nie jest żadna tajemnica, że w dotychczasowych konstrukcjach jak Ostrowam pojawiają się też niestandardowe malowania. Tutaj też można się spodziewać, że tam szafa będzie do odświeżenia. No, ja jeszcze chciałem zahaczyć o jeden temat, bo miałem nadzieję, że w odpowiedzi na to pytanie trochę do tego nawiążesz, ale skoro nie, to ciągnę cię dalej za język. Z uwagi na te zawirowania wokół grupy Izrael Premier Tech, Faktor wylatuje w zasadzie z World Touru na kolejny sezon. Czy coś nam możesz zdradzić? Męskiego World Touru. Z męskiego World Touru, tak jest.
Czy są jakieś plany, którymi byś się mógł z nami podzielić? Czy masz wiedzę na ten Ja temat? mam wiedzę nawet chyba. Z tego co słyszałem, Factor ma być rowerem oficjalnym nowego projektu George'a Hincapiego. Tak. No to super. I nawet już jest. Możemy wejść, możecie odwiedzić stronę stronę George'a Hincapiego, zespołu. Nie pamiętam teraz z głowy nazwy, ale możemy tam zaglądnąć i tam już oficjalnie ta informacja jakby jest podana. Tylko to jest kontynentalny zespół. Natomiast Factor jest przekonany, że ten zespół, i to jest ciekawe, zobaczymy, czy tak się wydarzy. Factor jest przekonany, że ten zespół za 3 lata, czyli przy kolejnym oknie transferowym pomiędzy Pro Conti a Pro Tourem, czy ten zespół przeskoczy. Factor uważa, że tak, więc wtedy będą mieli na pewno już ten zespół, jeśli ta umowa zostanie przedłużona i ta współpraca się utrzyma, to będą mieli zespół w Pro Tourze. Na przyszły sezon, na 2026, nadal jeżdżą dziewczyny z Human Power Health i to jest taka ciekawostka. Factor mówi, że będzie jeden mocny zespół w 2027 roku. Czyli wejdą do tego Pro Touru męskiego, mają wrócić trochę szybciej. Oczywiście nie znam i szczerze mówiąc nie usłyszeliśmy, o jaki zespół chodzi. Usłyszeliśmy, że chodzi o mocny zespół. No i że wszystko jest jeszcze tam gdzieś w trakcie prac i rozmów, ale tego Factor się spodziewa, więc myślę, że coś takiego się wydarzy. Rozstali się z Israel Premier Techem z takich, powiedziałbym, bardziej politycznych powodów. Myślę, że to też decyzja jest w pewien sposób zrozumiała. Na pewno tak. Ja nie mam więcej pytań. Nie? Czy ty, Maksiu? Znaczy, ja bym miał jeszcze trochę, ale to jakby też nie chcę tego też z tego odcinka zrobić jakiejś, wiecie, epopei, nie? Ostatnia szansa, na jeszcze jedno. Jak już mamy Dominika tutaj, żeby z niego skorzystać. słuchaj, na pewno chcieliśmy zrobić taki materiał, w którym by ktoś z ramienia dystrybutora czy przedstawiciela fabryki o tym rowerze powiedział po prostu coś więcej, o samej historii, o marce, dlatego że no dużo takich teorii gdzieś tam spiskowych na temat samego Factora i projektu One powstało. Rower budzi bardzo dużo kontrowersji, bardzo wielu youtuberów w te lub we w te, czy pozytywnie bądź negatywnie się do tego roweru odnosi. Chcieliśmy zrobić taki odcinek, w którym ktoś by nam faktycznie fachowo o tym rowerze opowiedział, a nie tylko przedstawił nam jakby suche, wyczytane notatki prasowe czy jakieś materiały marketingowe. Ja się nie chcę odnosić do cyferek, chociaż byśmy mogli. Ja nie do końca się zgadzam z tym, żeby reklamować taki produkt cyferkami, dlatego że no, wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby te cyferki miały jakby pokrycie. Mam na myśli tutaj te hasła pod tytułem 22% szybsze od tamtego, od siamtego. Ja nie jestem na tyle techniczny, żeby móc to ocenić na podstawie tych danych. Nie wiem też, jakie badania w tej materii przeprowadził Factor. Natomiast nie jestem tu od tego, żeby to negować zupełnie. Rower wygląda na piekielnie szybki. To, że go miałem okazję zobaczyć na żywo, to tylko potęguje moją ciekawość. Zobaczymy, jak dużo tych rowerów będzie Bezpośrednie jeździło. pytanie. Jest najszybszym rowerem na świecie, czy nie? Według Cycling News tak. Tak, no to... Według twoich testów jeszcze nie wiem, bo za krótko jeździłeś, nie? Ale słuchajcie, jakby z łatwością się rozpędziłem do takich prędkości na odcinkach, na których się tam nie potrafiłem tak szybko rozpędzić, więc oczywiście, być może to jest tylko tutaj w głowie, a być może i sam rower musiał mi Wiesz, pomóc. mental jest bardzo ważny. Jak masz nowy rower, to on jest zawsze szybszy od poprzedniego. szybszy, wiadomo, ale słuchajcie, to nie tylko mi mental w takim razie zmienił, bo rozmawialiśmy o Jake'u Stewarcie, który wygrał etap, który najczęściej ich nie wygrywa. Rozmawialiśmy o jakichś najlepszych czasach uzyskanych przez byłego kolarza Davida Millara. Tak. Koncepcie. Więc Duża szkoda, że nie zobaczymy tego roweru po prostu w męskim World Tourze, bo wydaje mi się, że to była... już go widzieliśmy. W nadchodzącym sezonie. Szkoda, Myślę, ale że to słuchajcie, naprawdę na parę pewno ozdoba rzeczy tego. nie mamy, na parę rzeczy nie mamy wpływu. Na pewno powiedzieliśmy sobie
o tym, jak można rower skonfigurować. On docelowo przychodzi na wysokim stożku, na kołach 62 i to jest taki dedykowany do tego roweru stożek. Czy to będzie czułe na wiatr, na boczne powiewy? No to jest wysoki stożek, przekroje są szerokie, na pewno będzie się dało jakby odczuć. Na pewno przez to, że on jest przez ten rozstaw osi trochę bardziej stabilny, to będzie łatwiej to w ogóle skontrolować. Nie spodziewam się, żeby doświadczonym kolarzom sprawiał z tego powodu problemy. Dla kogo rower? Bo może jakieś zwieńczenie tych wszystkich pytań powinno być. Już po części też sobie na te... Na pewno nie jest to rower dla osób, które szukają lekkiego roweru na podjazdy. Na pewno nie jest, z racji tego też jak wygląda, może trochę jak ma geometrię, to nie jest rower dla tradycjonalistów. A jeśli ktoś lubi takie rzeczy technologicznie zaawansowane, które mają dać pewną przewagę, to jest na pewno tu. No jakby sam rower jest, i o tym trochę też już mówiliśmy, on został przygotowany i opracowany na zapotrzebowanie z tego propeletonu, na wykańczanie sprinterskich etapów, wyścigów, do wydłużenia czasu tego rozprowadzenia swojego lidera o 100, 200, 300 metrów może. Na pewno jest na wszystkie etapy, gdzie się ucieka, gdzie się mierzy z wiatrem samodzielnie. Więc myślę, że tutaj w tym naszym kraju to Płaskopolska terenu jest tak, ma to gdzieś tam, będzie miało to przełożenie. Na pewno dla osób, które potrzebują szybkiego roweru na płaskim. To na pewno to jest na pewno coś takiego. No to super, myślę, że mamy to. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Ja również dziękuję. W odcinku wystąpił Dominik. Gościnnie. Dominik, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, będziemy się starać coraz częściej wpadać do Was z takimi tematami, więc jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj i już zapraszamy. Mogą się pojawić pytania w komentarzach, zachęcamy. Będziemy ścigać Dominika, żeby też pomógł nam odpowiedzieć na rzeczy, na które nie będziemy znać sami odpowiedzi. No, jeśli będziecie mieli te pytania, to bardzo gorąco zachęcamy właśnie do wpisywania ich w komentarze, dlatego że mamy zaplanowany taki odcinek po testach, nie z Dominikiem, ale w kolejnym odcinku postaramy się pokazać taki praktyczny wymiar korzystania z nowego Factor One'a. Także jeśli macie pytania, to pytajcie za naszym pośrednictwem. Postaramy się je zadać podczas tego testu. Super, Dominik. Dziękujemy. Wielkie dzięki. Dzięki śliczne, panowie. Dziękuję. Do zobaczenia.